Cześć, tu Gierek. W dzisiejszym filmie zabiorę Was na spacer po zachodniej stronie Alanii. Zobaczycie jedną z najpiękniejszych plaż w Turcji, plażę Kleopatry. Przespacerujemy się bulwarem pełnym palm i rzeźb, zajrzymy do lokalnych knajpek, sprawdzimy ceny w sklepach i sieciówkach. A na końcu pokażę Wam kilka ciekawostek z miasta, które naprawdę potrafi zaskoczyć. A teraz zaczynamy. Witam Was prosto z lotniska w Antalii. Jest jakaś 3 nad ranem. Trochę zmęczeni, idziemy właśnie na parking szukać naszego busa, który zawiezie nas do hotelu. Tego napisu chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Welcome to Antalya. Każdy, kto tu przylatuje, zna go doskonale. Po około 3 godzinach jazdy autobusem jesteśmy na miejscu. Jeśli ktoś nie lubi długich podróży, to od razu mówię, że może być ciężko. Ale jest. Alania przywitała nas porannym słońcem, a my lecimy do hotelu. I pierwszy minus to na lobby niestety nie ma klimatyzacji. Ale za to dostaliśmy fajną niespodziankę. Apartament dwupokojowy w cenie jednopokojowego. Pokażę Wam na szybko, jak wygląda w środku. A i mam dla Was ważną informację. Pamiętajcie, że nie jesteśmy w Unii. Rozmowy i internet kosztują tutaj krocie. Ja kupiłem internet z Orange 10 giga za 79 zł i przez cały tydzień wykorzystałem tylko połowę. Pokażę Wam, jaki mamy widok z okna. A teraz szybka drzemka i widzimy się za chwilę. Cześć, witajcie. Zatrzymaliśmy się w Xperia Saray Beach Hotel. Schludnie, czysto, bez zbędnego przepychu. Na start wita nas czeski motocykl Jawa. Trochę to dziwne jak na Turcję. Na samym końcu lobby znajduje się balkon, z którego mamy widok na basen, a z tyłu na scenę i beach bar. Czas na pierwszy obiad. Zobaczcie, jaki mamy morski sufit. Jedzenia jest mnóstwo. Warzywa, sałatki, dania na ciepło, wszystko na bieżąco dokładane, więc zdecydowanie na plus. Dużo ludzi w opiniach chwaliło ten hotel właśnie za jedzenie. Teraz zobaczymy plażę. My jesteśmy na plaży. Plaża jest ogólnodostępna, także można przyjść tu z ręcznikiem. Dzisiaj mamy nawet mniejsze fale. I taki, można powiedzieć, żwirek z piaskiem pomieszany. A ta góra w tle prezentuje się naprawdę pięknie. Wrzucę Wam kilka ujęć z góry. Plaża Kleopatry to najpopularniejsza plaża w Alanii, o długości około 3 km. Jest plażą piaszczysto-żwirową, z bardziej stromym zejściem oraz czystą, błękitną wodą, nagrodzoną błękitną flagą. Idziemy się przejść po okolicy. Ten napis Kleopatra Beach wygląda, jakbyśmy wchodzili do jakiegoś klubu. Wzdłuż całej plaży rozciąga się przepiękny bulwar z palmami. Co kilkadziesiąt metrów stoją rzeźby, są fontanny, miejsca do odpoczynku i budki ze świeżo wyciskanymi sokami. Temperatura 35 stopni w cieniu. A, i wizytówka miasta. Koty są dosłownie wszędzie. Nie boją się ludzi, podchodzą same. Zobaczcie, jakiego znaleźliśmy malucha. Po drodze mijamy sporo sieciówek znanych z Polski, na przykład Burger Kinga. Wchodzimy do środka sprawdzić, jakie są ceny. Duże kanapki około 25-30 zł. Desery dosyć tanie, w cenie 5-7 zł. Wydaje mi się, że ceny jak na Turcję są nawet spore. Na ulicach znajdziemy kraniki z wodą do ochłody. Pamiętajcie, w Turcji lepiej jej nie pić. W budkach kupicie simity, tureckie obwarzanki z sezamem. Kosztują około 20 lir tureckich, czyli jakieś złoty 80. Zaraz obok mamy Starbucks. Robi się coraz bardziej europejsko. Bardzo pospolite w Turcji są bankomaty z różnych firm postawione obok siebie. Tutaj możemy wypłacić pieniądze, ale najlepiej zrobić to w Polsce po lepszym kursie. Tutaj szybki rzut oka na kursy w kantorze. Tak wyglądają we wrześniu 2025 roku. Rosną tu nawet bananowce. I tu taka ciekawostka, kwiatostan jest jadalny i używany w kuchni azjatyckiej jako warzywo. Pomimo upałów roślinność jest bujna i zielona.
Zobaczcie te budki telefoniczne w kształcie delfinów. Pełno ludzi robi sobie tutaj z nimi zdjęcia, a co najlepsze nadal działają. I udało się znaleźć posąg samej Kleopatry. Według legendy Marek Antoniusz kazał sprowadzić dla niej złoty piasek z Aleksandrii, żeby nie skaleczyła się o skałę. Wrzucę wam ujęcie z drona, jakie udało mi się zrobić z turecką flagą. Na ulicach spotkacie też ciekawe zabytkowe auta, jak Anadol A1, pierwszy masowo wyprodukowany samochód w Turcji, czy Tofaş 124, samochód produkowany w latach 70. przez turecką firmę Tofaş na bazie Fiata 124. Ok, idziemy dalej. Rzut oka na ceny w restauracjach. Zupy za około 23 zł. Dania główne to koszt 45-55 zł. Ceny typowo europejskie. Ale znajdziemy też coś w niższych cenach. Turecki specjał, czyli kebab. Zjemy go już od 17 zł z ajranem, tureckim słonym napojem z jogurtu. Bransoletki i inne upominki za około 5 zł, choć często wyglądają jak typowa chińszczyzna. Warto też pamiętać, sprawdźcie, gdzie jest najbliższy meczet. 5 razy dziennie słychać nawoływania, więc można mieć pobudkę jeszcze przed wschodem słońca. Sprawdźmy jeszcze ceny w McDonald's. Zestawy droższe o jakieś 100 lir w porównaniu do Burger Kinga. Ale znajdziemy tutaj podwójnego McChickena czy podczwórnego Big Maca. No u nas tego nie widziałem. Desery za 6-7 zł, czyli nawet taniej niż w Polsce. Patrzcie, Rossmann też tu jest, jakby ktoś potrzebował. I trafiła się polska żabka. Tyle, że hot doga tutaj nie dostaniemy, a jedyne tureckie podróbki odzieży. Ciężko spokojnie popatrzeć na ceny, bo sprzedawcy zaraz atakują cię, żebyś coś kupił. Spacerując po parku spotykamy kolejne stada kotów. To w końcu my jesteśmy tutaj ich gośćmi. Wieczorem można spotkać je dosłownie wszędzie, ale widać, że turyści lubią się z nimi bawić. Kojarzycie ten napis? Wieczorem wygląda dużo lepiej. Są też tutaj klimatyczne uliczki, choć nieco puste. Pewnie dlatego, że nie jest to ścisłe centrum. Na koniec szybki spacer po parku z pomnikiem Atatürka, pierwszego prezydenta Republiki Turcji. W tle widać kolejkę linową Alanya Teleferik, którą pokażę wam w kolejnym filmie. I tym akcentem kończymy dzisiejszy spacer po zachodniej stronie Alanii. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!